Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o butach i pedałach SPD. Z roku na rok ceny tych produktów spadają. Nie jest już tak drogo jak 10 czy 15 lat temu. Dzisiaj podstawowe jakieś pedały górskie kupicie za około 80-100 zł. Buty jakieś prościutkie, podstawowe w granicach 100 zł, także są to ceny w zasadzie na każdą kieszeń. Czy warto jeździć i na czym to polega, ten cały system wpinania? W bucie mamy specjalny blok, który wpina się w pedał. Dzięki temu jesteśmy praktycznie scaleni z całym rowerem i dzięki temu noga nie spada nam z pedałów, a po drugie, oprócz tego, że naciskamy na pedał, również ciągniemy go i dzięki temu moc, która jest przekazywana na pedały, jest po prostu większa. Zacznę może od tego, jakie są rodzaje butów i pedałów. Więc wyróżniamy takie trzy podstawowe, główne, najpopularniejsze grupy: górskie, szosowe i turystyczne. Pierwszy rodzaj są to buty i pedały górskie. Akurat taki mam tutaj w ręku. Mamy tutaj blok, który się wpina w pedał. Są specjalne protektory na podeszwie, które chronią nam ten blok. Przy okazji pomagają nam troszeczkę w podbieganiu czy zbieganiu w jakichś trudnych warunkach, gdzie będziemy sobie jeździć. Pedały są albo praktycznie pozbawione jakiejkolwiek platformy, ewentualnie z jakąś mniejszą platformą. Są wpinane z dwóch stron, ewentualnie też z czterech stron, jak robi w sumie najpopularniejszy producent, jest to Crank Brothers ze swoim modelem Eggbiter. W tych butach można również chodzić. Co prawda na pielgrzymkę bym się w nich nie wybrał, ale tak, żeby gdzieś kawałek sobie po lesie, czy nawet w jakimś mieście, jakbyśmy gdzieś trafili, można sobie kawałeczek przejść właśnie dzięki temu, że blok jest po prostu schowany tutaj w tej podeszwie. Nie jest to może do końca komfortowe, ale sobie kawałkiem można przejść. Drugi typ butów są to buty szosowe. Mają całkowicie płaską podeszwę, blok jest większy, mamy większy ten punkt po prostu podparcia o pedał. Chodzić w nich za bardzo się po prostu nie da, po prostu blok jest odsłonięty, będzie nam chrzęścił, szeleścił. Do tego wszystkie buty MTB i buty szosowe mają twardą podeszwę. Jeżeli kupujemy jakiś niższy model, ta podeszwa będzie taka, powiedzmy, średnio twarda, ale wyższe modele mają bardzo twardą podeszwę, która się nie ugina. No, dzięki temu jeszcze więcej siły przekazujemy na pedał, nie jest ona tracona, ale przez to też chodzenie w nich jest bardzo niewygodne. Wracając do butów szosowych, są one jednostronne, wpinamy się tylko z jednej strony, także też trzeba o tym przy po prostu pedałowaniu pamiętać, ale też nie wypinamy się z nich tak naprawdę zbyt często, więc to, że są tylko jednostronne, raz, że zmniejsza nam masę pedału, upraszcza też troszeczkę konstrukcję, a że się nie wpinamy w nie zbyt często, nie jest to aż taką wadą. I trzeci rodzaj są to buty i pedały turystyczne. Mają one, po pierwsze, same pedały mają większą platformę, często są jednostronne, znaczy możemy sobie wybrać albo kupić dwustronne, gdzie wpinamy się z dwóch stron, ewentualnie tylko z jednej strony, dzięki czemu możemy również w nich jeździć w zwykłych butach. Podczas jazdy wybieramy sobie, czy tą stronę, gdzie wpinamy, czy tą stronę, gdzie jest gładki ten pedał, ale można sobie na nim również nogę postawić. Jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Same buty mają bardziej miękką podeszwę. Ten blok jest schowany jeszcze w tej podeszwie jeszcze bardziej. Dzięki temu nie przeszkadza on w chodzeniu i można sobie spokojnie w tych butach, nawet gdzieś po górach pochodzić. Przyznam szczerze, że nie chodziłem nigdy, nie sprawdzałem, ale z relacji wiem, że te buty spokojnie się do chodzenia nadają. Można również kupić sobie, nawet gdzieś widziałem, buty zimowe, które wyglądają jak takie prawdziwe terenowe buty, gdzieś nawet z membraną przeciwdeszczową, które nadają się spokojnie do chodzenia po górach. Również można kupić, jeżeli ktoś bardzo chce, sandały SPD, które też mogą się przydać. Także to są te trzy takie najpopularniejsze typy butów i pedałów. Warto się zastanowić po prostu przed zakupem, jaki rodzaj byśmy chcieli, czy będziemy w nich chodzić, czy nie chodzić, czy na szosie, czy nie na szosie. Powiem Wam tak, tacy prawdziwi, zatwardziali szosowcy mówią, że na szosę to tylko i wyłącznie buty i pedały szosowe. Ja się z tym do końca nie zgadzam. Buty górskie są równie fajne i są bardziej uniwersalne. Jeżeli zwłaszcza ktoś ma dwa rowery, można sobie spokojnie jednym kompletem butów obskoczyć oba rowery i wtedy raczej wybrałbym buty górskie. Takie buty górskie, które ja tutaj mam, używam ich na co dzień. Ja jakimś też specjalnie po górach nie jeżdżę. Używam ich, tak powiedzmy, turystycznie, szosowo, uniwersalnie. Też się nadają. Wybrałem je tak naprawdę ze względu na wygląd, po prostu bardziej mi się podobają niż takie wyglądające na cywilne buty turystyczne. I wybierając buty,
tak jak już mówiłem wcześniej, warto zwrócić uwagę na twardość podeszwy. Do jazdy amatorskiej czy po prostu turystycznej bardziej miękką podeszwę, do jazdy zawodniczej coś twardszego. Warto zwrócić uwagę po prostu, żeby łatwiej było później w takim bucie chociażby chodzić czy nie. I druga sprawa, też przy kupnie warto zwrócić uwagę na wiązanie, na mocowanie buta. W butach turystycznych bardzo popularne są sznurówki, do tego ewentualnie dołożony jest jeden rzep. W butach górskich czy szosowych stosowane są rzepy, ewentualnie jeszcze w troszeczkę lepszych modelach są klamry, które dzięki temu ściślej trzyma się stopa buta. Ja całkowicie odradzam buty, które mają tylko dwa rzepy. Szczerze mówiąc, będzie słabo się but trzymał stopy i no nie będzie to dobry wybór, więc jeżeli same rzepy, to przynajmniej te 3. Jeżeli coś już lepszego, to właśnie z klamerką, która tą stopę nam bardziej ustabilizuje. I wiele osób, które zastanawiają się nad zakupem butów i pedałów SPD, myślą, kurczę, czy ja się nie przewrócę. Krąży taki mit dosyć rozpowszechniony, kilka razy się przewrócisz, to się nauczysz. Nigdy nie przewróciłem się jeżdżąc w takich butach i pedałach. Najprostsza sprawa na początek, wystarczy odkręcić, poluzować śrubę regulacyjną w pedałach, która umożliwi nam łatwiejsze wpinanie i łatwiejsze wypinanie się z pedałów. Pojeździcie dzień, 2, na pewno się nauczycie, bardzo łatwo to szybko można złapać. Najważniejsze na początek po zakupie tych butów, pedałów, nie wybierać się gdzieś w jakiś ciężki teren czy na jakiś daleki wyjazd. Warto pojeździć sobie, powpinać się, powypinać, wyczuć ten system, nie będzie później żadnego problemu. I też wiele osób zastanawia się, a co będzie w momencie, kiedy się przewrócę. Powiem Wam tak, w momencie przewrotki mamy naturalny odruch, żeby nogą się podeprzeć. Kiedy skręcamy nogę, automatycznie wypina się ona z pedału. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym się nawet w jakiejś awaryjnej sytuacji, a parę razy zdarzyło mi się przewrócić, żebym się nie wypiął. Po prostu odruchowo wypinamy się z pedału i tutaj one nie stanowią też większego problemu przy jakichś awaryjnych sytuacjach. I ostatnia sprawa, czy w ogóle warto jeździć z takimi butami i pedałami? Ja mogę Wam powiedzieć to tak, jak mówiłem w odcinku z lusterkami. Kto nie jeździł z takimi butami i pedałami, ten specjalnie kupować tego nie musi, aż tak bardzo, powiedzmy, nie ciągnąłbym aż tak bardzo w tą stronę. Ale z drugiej strony, jeżeli już się spróbuje takiej jazdy, tak jak ja, już jeżdżę mniej więcej 10 lat, ja już do zwykłych pedałów nie chcę wracać. Noga się potem, jak wsiadam na rower bez SPD, noga mi się ześlizguje, gdzieś parę razy gdzieś o ramę, potem walnąłem. Po prostu już się przyzwyczaiłem, że jestem zespolony z rowerem bardziej. Druga sprawa, też oprócz tego, że w jeździe górskiej czy w szosowej, też można by się zastanawiać, czy w jeździe turystycznej by się to w ogóle przydało. Po co to w ogóle pedały SPD w jeździe turystycznej? Powiem Wam tak, jeżeli jeździcie na przykład z cięższymi sakwami, to jest naprawdę świetna sprawa, zwłaszcza gdzieś podczas pedałowania pod górę. Rower mamy oczywiście załadowany, więc dosyć ciężki. O wiele fajniej się pedałuje, jednak czuć po prostu, że ta moc jest przekazywana. Na prostej drodze aż tak bardzo odczuwalne i istotne to nie jest, ale według mnie właśnie podczas podjazdów pedały SPD pokazują swoją największą moc, największą siłę i warto wtedy po prostu poczuć jak się fajnie podjeżdża z takimi pedałami. Ok, a teraz Wy napiszcie w komentarzach, czy jeździcie w zwykłych pedałach, czy się zastanawiacie nad przejściem na SPD, a może macie już SPD i nie wyobrażacie sobie teraz, żeby wracać do zwykłych pedałów. Śmiało piszcie w komentarzach, a ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hej!